Cześć, ja jestem Szymon, a Ty właśnie oglądasz czwarte wideo na tym kanale. Jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobię krótką recenzję gimbala, który posiadam, Feiyutech Wimble 2. Ten sprzęt mam już ze sobą niespełna rok i posiada on na swoim koncie kilkadziesiąt roboczogodzin. Zapakowany jest on w poręczne etui, gdzie znajdziemy m.in. trójnóg, kabel micro USB do ładowania, kabelki, dzięki którym możemy podładować nasz smartfon z samego gimbala, czyli pełni on też funkcję powerbanka. Dodatkowo mamy pasek na nadgarstek oraz całą dokumentację. Na gimbalu znajdziemy 5 przycisków. Z przodu mamy joystick do sterowania osiami. Drugim przyciskiem wyłączamy gimbal oraz zmieniamy jego funkcję. Trzeci służy do rozpoczęcia nagrywania, jak i robienia zdjęć, ale tylko z poziomu aplikacji. Po prawej stronie mamy jeszcze możliwość zoomowania, ale też musimy być połączeni z aplikacją. Oraz piąty przycisk umiejscowiony z tyłu, tak zwany trigger, służy do blokowania wszystkich osi oraz powrót do domyślnej pozycji, jeśli naciśniemy go 2 razy. Teraz powiem o funkcjach, z których korzystam, a jest ich 4. Pierwszą z nich jest zablokowanie wszystkich osi, wtedy możemy nagrywać jeden kadr i nie musimy tego kontrolować. Wystarczy, że włączymy jednokrotnie środkowy przycisk i gotowe. Druga funkcja to tryb śledzenia osi pan, czyli gimbal podąża za ruchami, które wykonujemy w lewo i w prawo. Trzecia opcja to śledzenie ruchów osi pan i tilt. Tutaj dochodzi nam dodatkowo podążanie za ruchami w górę i w dół. Ostatnią funkcją, z której korzystam, jest tryb do robienia timelapsów. Wimble 2 posiada jeszcze 18 cm selfie stick i jest on bardzo przydatny, jeśli ktoś robi vlogi i chce mieć stabilne ujęcia. Krótko podsumowując, jest to bardzo dobry sprzęt do stabilizacji za dobrą cenę i mogę go polecić każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z filmowaniem. Jeśli spodobała Ci się ta krótka recenzja, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Piona!